Cześć, w tym tygodniu wziąłem się za dokładniejsze obejrzenie pompy wody Ola z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, którą oglądaliśmy krótko tydzień czy 2 tygodnie temu. Tutaj na stole jeszcze raz postawiłem kilka innych przedmiotów związanych z tą samą fabryką i jeszcze raz silnik tej pompy przed demontażem na chwilkę podłączyłem do zasilania na zmniejszonym napięciu. A tak pompa wygląda po rozłożeniu na części. Silnik zamontowany jest w tym czerwonym plastikowym pływaku. Jest przykręcony przy pomocy takiej dużej obręczy czy nakrętki. Na wlocie wody znajduje się taki prosty plastikowy filtr, a na wirniku pompy zamontowana jest taka obudowa z wylotem wody i tę obudowę podczas demontażu najlepiej odkręcić na początku. Potem zdejmujemy ten mały filtr i na końcu odkręcamy nakrętkę trzymającą silnik do pływaka. I w ten sposób pompę mamy rozmontowaną na poszczególne elementy. Brzmi to bardzo łatwo, ale zobaczcie, gwint na tym aluminiowym silniku jest bardzo zakamieniony i przyznaję, że odkręcenie tych plastikowych elementów było dosyć uciążliwe. Chyba jest to kamień, ale może jakieś nałożone w fabryce uszczelnienie, tego nie wiem. Wirnik obraca się całkiem swobodnie. Cały silnik wymaga porządnego wyczyszczenia. Niestety nie ma na nim tabliczki znamionowej, choćby z oznaczeniem typu tego silnika. Pompa w ramach czyszczenia odbyła luksusową kąpiel w mojej wannie, a zakamieniony gwint na silniku wyczyściłem szczotką drucianą nałożoną na szlifierkę. Tutaj silnik jest przynajmniej z zewnątrz wyczyszczony, ale w oddzielnym odcinku zajmiemy się także jego demontażem i dokładniejszym przeglądem. Zauważyłem, że niestety pęknięty jest jeden ze szczotkotrzymaczy. Nie byłby to problem, bo taki szczotkotrzymacz jest trzymany przez 2 śruby i można go łatwo wymontować i wymienić. No ale kłopotem może być dzisiaj znalezienie pasującego szczotkotrzymacza. Zobaczę, może uda mi się to przynajmniej na razie zreperować. Także w najbliższym odcinku rozmontujemy pompę Ola na części, z pewnymi przygodami, bo ten silnik początkowo wcale nie łatwo było wyjąć. Nawiasem mówiąc, te plastikowe elementy są nakręcane klasycznie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a odkręcane przeciwnie. Tak samo jest z tą nakrętką. No to jest to tyle ważne, że jak już się z tym siłujemy podczas demontażu, to przynajmniej róbmy to w odpowiednią stronę. Na razie zostawiam to rozmontowane, szczegóły będą niebawem w dłuższym odcinku, a tym silnikiem także chętnie się oddzielnie zajmę i mam nadzieję, że uda się go przywrócić do poprawnego działania. No a po uzupełnieniu kilku brakujących części i po ponownym zmontowaniu tej pompy postaram się zrobić próbę jej działania.